Hej, system witała za ten Season 7. W kolejnym odcinku z Mario of Rainbow Land. W takim razie na świat 7. Pamiętam, że w Magic Land widziałem podobną wieżę też w świecie 7. Ciekawe. Generalnie nie wiem, co to ma być za wieża, ale wygląda bardzo specyficznie. No może tutaj już przejdziemy, co? Nie chciało mi się kombinować, jak zdobyć tam te monety. O, to się przyda, dziękuję bardzo. Zakładam, że przez niektóre platformy możemy przechodzić, a przez niektóre nie. No i ledwo się wcisnąłem, ale nic by się w sumie nie stało, tak ja bym spadł. Dobra. No jasne, że to musiała być ognista roślina. No i mamy jackpot. Od razu Fire Flower. One Up też. Dziękuję bardzo. No przedostatni świat to zakładam nie będzie jakoś super łatwo. Jest miło, jeżeli będziemy dostawać te One Upy, prawda? I miło jak będziemy obywać od Fire Flow. Miał lepszą pozycję niż ja, co pojadę. No, Starman i Fire Flower, miło. Dobra. Albo nie dobra. A, żyjemy, to jest najważniejsze. Tylko za chwilę możemy przestać żyć, jeżeli nie będziemy uważać. Dobra, nie ma co ryzykować. Meta była bardzo blisko krawędzi ekranu, muszę przyznać. Ale dobra. Nie to jest ważne, ważne jest to, że żyjemy. Skaczące ryby, jej. Niech sobie skaczą, byle nie mi na twarz. Obawiam się, że niestety tak się stanie. No, ale nie uprzedzajmy faktu. O, miło. Taka nam łatwo może zabrać power up, ale z drugiej strony łatwo też nam może je dać. Szybko odzyskałem tego Fire Flowera, będąc małym Mario, więc okej. Coś tu pusto jest. Nic tu nie ma. A ogólnie mamy taką platformę jak Super Mario World. O, dziękuję za One Upa. Co możemy na nią wejść, ale wciąż możemy od boku też przejść przy niej. Burak. No, na razie zostawmy może Fire Flowera. Zawsze możemy tu wrócić, jeżeli byłoby coś do zniszczenia. O. Tajne przejście. Okej, ten blok chyba nie miał tak wyglądać pod wodą. Tak samo efekt śmieci też się staje taki zwykły. A chodzi tutaj o to, żeby pod wodą właśnie wszystko było takie ciemniejsze. No i w sumie jest, ale z jakiegoś powodu jak już to zabijemy, to nagle przechodzi do innego wymiaru, jak widać. Dziwne. No i niestety tego nie pokonamy. Akurat by się przydało pokonać, bo to chyba ta najtrudniejsza ryba, bym powiedział. Śmiałbym rzec, że gorsza od Bloopera. Dobra. Bloopera chociaż możemy zabić kulą ognia, tego nie. No i nie możemy jakby co przepłynąć górą, coś mnie zablokowało. Dobra. Lepiej stąd uciekać. O, kwiatek grotodiskowy. Zawsze wygląda ładnie, ale jest też zabójcze, więc... lepiej uważać. Nie wiem, po co jest tutaj tyle tej pustej przestrzeni. Można by pomyśleć, że wylądujemy po prostu po drugiej stronie tamtej przestrzeni, ale jak widać nie, jesteśmy tutaj. Więc jest to dość dziwne. No można by zakończyć po prostu rurą, która idzie w prawo.
No jak zwykle w podwodnych sekcjach Super Mario Bros. Tu z kolei jakoś tak do góry idzie rura i masa wolnego miejsca. Nie wiem czemu, ale dobra. No po prostu dziwne. On nie na zasadzie, żeby jakoś przeszkadzało w grze, ale wygląda specyficznie po prostu. Piękna jesień na pewno. Nie wiem tylko dlaczego mamy pływać w sikach, ale a póki nie musimy, tego nie robimy, co? No przepraszam bardzo, ale no jak to wygląda? No, nic mi innego nie przychodzi do głowy. Oj, oj, oj. Niech to sobie może pójdzie. Dziękuję. Nie wiem, czy warunkiem pójścia jest posiadanie nóg? No to niech to się odpełznie, czy coś. Niech zniknie mi z oczu. Czy te rośliny czym się różnią od zielonych, takich też stacjonarnych, czy nie? Chyba nie. Nic nie robiły specjalnie. Czy ja się teleportowałem? Miałem takie wrażenie, że mnie ruszyło lekko. Ale może po prostu mi się przywidziało. No, oczywiście tutaj chmury zasłaniają kulę ognia, więc może się okazać, że oberwiemy. Nie mają za dużo czasu na reakcję. Okej. Zostawmy to na później. Okej. No na mapie świata się to wydawał strasznie krótki poziom, ale widzę, że aż tak nie jest krótki. Nie, żebym narzekał. Ktoś tu wyjdzie? No jasne, że wyjdzie. Po co inaczej byłaby tu rura? Tak, a raczej nie ma sekretnych przejść, z tego co zauważyłem. Jak jest jakaś rura, to raczej ta główna, która prowadzi do dalszej lokacji czy coś. Jest na zasadzie ukrytego. Albo ja źle szukam po prostu. Okej. Czy inaczej. Kolejna meta dla nas. W sumie już zapomniałem, że jeżeli zdobędziemy metę w najwyższym punkcie, to możemy mieć one-upa. Ale dobra, na razie i tak mamy ich całkiem sporo. Poziom nocny. Na pewno ostatni etap w całym tym świecie. Ta gra ani razu tak nie zrobiła, że jeszcze później był dalszy ciąg. Śliczne światła, naprawdę ładne, muszę przyznać. Prosty efekt, ale wyglądają naprawdę ładnie. No i nie licząc tego, to zwykły poziom nocny niby, ale same te światła wystarczają, żeby była unikalna atmosfera. A, no i boję się zawsze takiej kamery, że nie zdąży się załadować coś czy coś i umrę po prostu. Ale na szczęście było jak trzeba. O, one-up. Dziękuję. No, na szczęście te zielonawe ryby możemy zabić. Po prostu są dość szybkie. No jak widać zawsze płyną w takim miejscu, żebyśmy akurat byli zablokowani przez coś innego. Typu niebieskie ryby. Okej, zakładam, że górą nie ma co. Ała. Chyba teraz górą. Tak. I to będzie taki hybrydowy poziom. Raz górą, raz dołem. Miło. Jeszcze. O, fioletowe ryby, które są nietykalne, niemiło. No i w dodatku wychodzą nawet jak jesteśmy blisko. Zakładam, że tu jest gdzieś one-up w tych blokach, ale nie chce mi się tak bardzo sprawdzać wszystkiego. No znowu to samo. Deszczyk emocji, czy się załaduje dalsza część poziomu, czy nie. Okej.
Tutaj nic tylko czekać. Wow, tylko moneta zamiast one-upa. Rozczarowaliście mnie, naprawdę. O, widzę wyjście. Chociaż zakładam, że to jeszcze nie jest koniec. Tutaj one-up byłby, ale jak miałbym tam wybić? Musiałem pominąć jakiś przełącznik, trudno się mówi. Płyniemy dalej. Miło pograć w coś dla odmiany, co nie wymaga znalezienia wszystkiego po Yational Travel, gdzie były te wszystkie Starcoiny. Znaczy nie mówię, że to źle, że było szukanie po prostu coś czasami prostszego pograć. No i tyle. Kolejny bardzo przyjemny poziom. Akurat przejdziemy na tyle szybko, żeby gra nie zaczęła wyjść, że mamy mało czasu. No i co teraz mamy dalej? Mroczny świat. No ma to sens, w końcu jesteśmy przed ostatnim świecie. Nie będzie to pierwszy świat, gdzie się robi tak mroczniej pod koniec. Bo na przykład w świecie rzymskim, pamiętam, XVI, czyli tym przedostatnim też już były to jakby mury zamkowe. Szare rośliny, czy one wychodzą jak jesteśmy obok, czy co? A i tutaj nie wiem, co ja zrobiłem w ogóle. No zrobiło się na pewno trudniej. Okej, wyjątkowo dołem było chyba mniej niebezpiecznie. Okej. Wychodzę, jak jesteśmy blisko, dobrze wiedzieć. Fajna muzyka. Aha. A no tak. Oczywiście w to miejsce musiał strzelić, zaraz wracam. Dobra, udało się. No nie było to łatwe na pewno, ale wyszło. No i tutaj już przynajmniej mamy one-upy. Chyba, że był gdzieś ukryty po prostu. Oj, z tego co słyszę wróci za chwilę ten twomp. Więc uwaga. W sumie to... Od fioletowych roślinek chyba się różnią tym, że szybciej wychodzą, co? Są odporne na nasze ataki chyba. No i wychodzą jak jesteśmy blisko. No i tutaj nie wiadomo co. Dobra, już wiadomo. Aha! No ta roślinka mnie zmyliła nieźle. Nagle sobie przypomniała, żeby wyjść. Czasu dużo nie ma. Ale dobra, to już jest koniec tego poziomu. No zakładam, że to jest tak dla zmyłki, że pierwsze 4 poziomy takie łatwe i spokojne. I tu nagle się robi, no trudniej. No dobra, zobaczmy co my tu mamy dalej, no bo to nie jest jeszcze koniec. Trochę jeszcze zostało do wieży.
Mamy trzęsienie ziemi, które z tego co wiem jest wyłącznie kosmetyczne. Nic chyba nie robi. No, przynajmniej dalej się mogę poruszać w miarę gładko. Nie czuję, żebym miał jakieś ograniczenie w tym. Tu powinien być poison mushroom. Coś. Być może te trzęsienia ekranu mają nas wybić z równowagi, no nie wiem. Na zasadzie, że widzimy jak się ekran wizualnie trzęsie i to nas zmyli. No bo jak mówię, nie czuję, żebym jakoś gorzej skakał przez to czy coś. Albo o zgrozo jakby Mario nagle nie mógł się ruszać jak od trzęsienia ziemi przy Sledge Bros Super Mario Bros. Czy New Super Mario Forever 2012. O, porażka. Okay. Tutaj lepiej być cierpliwym. Jest checkpoint. Super. Aha. A, bo tutaj jest most. Myślałem, że jest tylko woda. No mamy jedynie małe osiedlenie w postaci kółeczka wokół nas, które właśnie nie jest jakoś strasznie duże. Okej. Nie wiem, czy tam będę mógł z tej wody wyjść jakoś. Hoppa! Udało się. O, w tej wodzie niby mogę pływać, ale oczywiście w paru miejscach wygląda, jakby nie mógł potem wyskoczyć, a to byłby problem. Tu coś mogłoby być, zakładam, ukryte. Masa szpal. Ale dobra. No, już koniec poziomu. Myślałem, że to jeszcze jest jako przejście. Ale jednak nie. Ale dobra. Ważne, że kolejny poziom za nami. No wciąż jednak trochę zostało. Na moje oko 2 poziomy. No oczywiście zanim dotrzemy do wieży, nie że jeszcze razem z wieżą. Jej, autoscroll. Okej. Lubię jak jest przy autoscrollu tankowym. One up, ale nie wiem czy się tu trafi. Okej. Ogólnie dość ciekawa struktura tych czołgów. Aha. Dużo sufitów tutaj. I dużo rzeczy chcących nas zabić. No, gdzie jest ten power up, co? Górą czy dołem? Odwieczny dylemat. Dobra, byliśmy na razie górą, jak pozwalają. Mimo że są tutaj kolce, no to wciąż. No w sumie na dole też są. O, checkpoint. Super. Nawet one-up dostajemy, super. Naprawdę, nie musi być one-up absolutnie wszędzie, ale tak chociaż raz na poziom, na początku poziomu albo przed checkpointem. No przy checkpoincie to już jest naprawdę super.
Dużo tej magmy. Mam nadzieję, że każda alternatywna droga prowadzi tak, że możemy przejść, a nie na zasadzie, że nagle się okazuje, że utknąłeś i giniesz, bo wszedłeś w ślepy zaułek. No, nic temu nie zrobimy, jedynie beetrootem by coś można było zrobić. No był jakiś tam beetroot w poprzednich poziomach, to może by się dało, ale... No i tutaj fajne miejsce, gdzie możemy wpaść i lądujemy w kolcu, a potem nie możemy wyskoczyć. I giniemy, no bo kolec chyba przenikniemy przez niego. Przynajmniej tak zawsze działały kolce w Mario Forever. Aha, musiał rzucić idealnie w to miejsce, nie mu żadnej. Okay. Chyba się wkurzyli. Koniec poziomu. I taki design też lubię, że Fireball są na prostej drodze, gdzie możemy z nimi łatwo walczyć, bo możemy skoczyć na nich, nie mogą do góry strzelać, ale Hammer nie są na takiej prostej drodze, tylko są na big blockach i możemy ich zaatakować od dołu. Coś takiego lubię. No bo jakby byli Hammer właśnie na prostej drodze i byśmy byli mały Mario, no to już dużo gorzej wtedy. Więc miło, że tak twórcy dali właśnie. O, muzyka z Megamena. Za chwilę bym się dał zgnieść. Z Megamena 7 bodajże? Tylko z którego etapu? Burstmana? I tutaj świat rzymski pierwszy, co? Aha, urządzałem. No i właśnie, kolejny autoscroll, jej. Chociaż patrząc na czas powinien być krótszy. No. Uważać. Checkpoint! I one-up! No w sumie mieliśmy też one-up w poprzednim świecie na checkpoincie, ale to dosłownie był na checkpoincie, nie dałoby się chyba uniknąć wzięcia go. Tutaj zakładam, można by w teorii nie wziąć one-upa, jeżeli taka nasza wola. A, power up. Myślę, że będzie na zasadzie, że tylko one-up bez power upa. Chyba musimy od razu na tę platformę przeskoczyć. No, chyba moglibyśmy jeszcze zostać, ale... Dobra, jak już to zrobiliśmy, no to nic się nie dzieje, myślę. Nawet lepiej, bo mamy więcej czasu teraz na reakcję. Oła. Dobra. No, bycie małym ma tutaj korzyści. Okej. Koniec? Koniec. Super. To co, dochodzimy w końcu do wieży, czy jeszcze coś nam stanie na drodze? Zobaczmy. Nie! To już jest wieża, super.
No i mamy łana. Przynajmniej na początku poziomu nam nie grozi game over. Możemy się wcisnąć do tej szpary? Nie. Oczywiście coś, co się nie lubię, level design oczekujący, że akurat Mario podskoczy wysoko, co nie zawsze działa. O i uwaga! Nie za szybko tutaj iść. Muzyka specyficzna. Taka agresywna brzmi. O! Uwaga na twompa. Gdzie? A tutaj. No dzięki za ostrzeżenie, co? No ale to disk też uwaga. No to jest taki etap zdecydowanie pod małego Mario. Chyba, że chcemy się męczyć skakiwaniem różne te miejsca. Okej. Uwaga, bo ten oto disk tam sięgnie. Okej. Mamy chwilę czasu. I jest. W ogóle mamy jakiś unikalny design kolców. Zaraz wracam w takim razie. W sumie wspominałem, żeby się to kiepsko przechodziło jako duży, ale zapomniałem, że nie mamy wyboru, bo na samym początku poziomu jest tablica, która od razu nas zmienia w małego Mario. Ojojoj, co tam jest? Aha. Mogę skakać do góry, tak? Okej. Jest one-up, ale jakby nie było po tym jak wyjść. Dobra, mamy checkpoint. Jeszcze tylko te zapłoty, ale jeszcze trochę zostało. Zresztą tutaj i tak mamy one-up, więc chyba lepiej po prostu od razu tutaj iść, co? No i mamy w końcu jakiś power-up. Chyba wiem dlaczego, ale to nie uprzedzajmy faktu. O, bo tutaj mamy użyć bitruta. Nie możemy w ogóle oberwać, bo byśmy tutaj dostali tylko super mushroom. No i wtedy już kiszka. Nie wiem, czy to już jest jedyne miejsce, gdzie musimy mieć buraka, czy jeszcze go trzeba gdzieś do niej, zobaczymy. No, wciąż chyba lepiej nie obywać na siłę, nie? Lekkie utrudnienie, nie możemy przejść pod fompami, bo wiemy od kolców, musimy przeskoczyć nad nimi. Okej. No niestety nic mi tym nie zrobimy. Leć! Oj. O, może tutaj bym wolał przejść pod. Okej.
Dobrze, że nas nie goni lawa przy tym, byłoby trochę wtedy gorzej. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o ten poziom. Nawet długi, ale muszę przyznać uczciwy dość. No to czekaj przed wąpami w paru miejscach. Świat 7 ukończony. Kolejny świat, gdzie nie ma żadnej walki. Nie chodzi mi ogólnie o Bowsera, tylko absolutnie żadnej walki z bossem. Taka jest chyba rekordzistko, jeśli chodzi o coś takiego. Bodajże nie mieliśmy w świecie 3 walki. W poprzednim to jest 6 i teraz w 7. W 3 światach. No ale ogólnie świat oczywiście przyjemny. No i cóż, zakładam, że w świecie 8 będzie walka z Bowserem. No jeżeli tam nie będzie walki, to się zdziwię. Ciekawie wygląda ten zamek z tłokiem. No ale to oczywiście, cóż, na następny odcinek. Dzięki za oglądanie, to byłoby na tyle. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojtaza, Dosła Domagałam, Dave Siewa, Nuevi Fipeso, Vito Per Games, Inchmael Deszok, Nekefes, Nestor Inc, Future, bez nazwy, Lemix i Pomidor, Ghost Gamepad, Piotr Hachu, YouTube Nichoła, XKM, Kanatyczny Jazisa, Kup, Szymek, Informacji, Koskienasi, Batek Anex, Baki, Maciej of Fire, Player 14, Jazia 6, Szmecze Pay, Mikołaj Games, Danno, Demus Zapenio, Tomek 839, Banek 06, Vibus, Tamuś, Mario Forever, Toksyczny Jebaka, Captur, Azam Zyśk, Mastercard, Kaloryfę, Majhasia, Fox, Zosia Z, Miki 11, też Steło, Szczęśliwośnie, Filipowska i Wsiek, Banes, Mike, BWM, Kenzo, Kecik 893. Dzięki za oglądanie, bo za nas bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!